Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a 2 razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście Na Celowniku kolejny raz jest podinspektor Jacek Kudła. Witam Panie Jacku, dzień dobry. Dzień dobry Panie Arturze, dzień dobry Szanowni Państwo. Cieszę się niezmiernie, że mogę kolejny raz u Pana Artura Dubiela w podcaście z Państwem się spotkać. Podinspektor Jacek Kudła, emerytowany oficer policji, wykładowca m.in. Akademii Policji w Szczytnie i Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, biegły Sądu Okręgowego w Warszawie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Oddział Warmińsko-Mazurski, autor ponad 100 publikacji naukowych. Szanowny Panie Inspektorze, ja się bardzo cieszę, bo wiem, że nasze odcinki są słuchane i przynosi to pewien efekt, prawda? Szanowny Panie Arturze, Szanowni Państwo, powiem w ten sposób. Tak, i w tej chwili jako praktyk, jako ekspert, też mogę powiedzieć, że już mamy na to dowody, że faktycznie warto w tym podcaście mówić do Państwa, mówić do osób, które mają wpływ na proces decyzyjny, do naszego ustawodawcy. Warto i będę, póki mi sił starczy, do Państwa zawsze mówił. Otóż jaki jest na to dowód? Bardzo często słucham gościa Radia Z w porannych takich audycjach i często występuje tam minister Tomasz Siemoniak. I cóż, ostatnio w podcaście mówiliśmy o granicy, o ustawie, o środkach przymusu używanych przez żołnierzy i Straż Graniczną na granicy państwa polskiego. I już mamy efekt, tak? Zostały wprowadzone zmiany. Te rzeczy, które żeśmy w podcaście mówili, zostały uwzględnione. Jest to ogromna satysfakcja. A wracając do pana ministra Tomasza Siemoniaka, też pięknie właśnie powiedział w tym gościu Radia Z, że mówił o tych helikopterach. Ja wspominałem o helikopterach na granicy państwa, że zasilić. Są. Ponoć jest bardzo dużo tych helikopterów już na tej granicy, tylko czekają na pilotów. Trzeba przeszkolić, obsłużyć więcej pilotów. Zatem już to jest namacalne. To mówi po prostu minister, przekazuje do wiadomości publicznej. I do tego właśnie chciałem nawiązać, żeby to podkreślić, expressis verbis, lubię to słowo, że po prostu te nasze podcasty są słuchane przez różne środowiska i cieszę się, że ta wiedza, która jest przekazywana, jest wykorzystywana w sposób właściwy. Ja tym bardziej się cieszę, inspektorze szanowny, tym bardziej, że tak naprawdę, jeśli można się uznać za medium, to jesteśmy tym jednym z bardzo nielicznych, z bardzo wąskiego grona, do którego przychodzisz i w którym się udzielasz, za co bardzo serdecznie dziękuję i nisko się kłaniam, ale z tego co też wiem, chciałeś pewnego rodzaju ratę złożyć. Tak, szanowny Panie Arturze, bardzo ważna rzecz. Ja tych podcastów, które tutaj, jak gdyby można powiedzieć, wygłaszam, w jakimś sensie biorę udział, później odsłuchuję, żebym pod kątem tym, czy nie popełniłem jakiegokolwiek błędu. No i mam właśnie dobrą wiadomość, że nie popełniłem żadnego merytorycznego błędu, bo to w takiej rozmowie nie trudno gdzieś tam, jak to mówią, duży cudzysłów się przerzucić, prawda? Otóż nie popełniłem. Natomiast jest jedna rzecz, którą pragnę tutaj przedstawić, a mianowicie, przekręciłem nazwisko jedno i za to bardzo chciałem przeprosić, bo mówiliśmy wtedy o ustawie, o kontratypach, o osobach, które tu polecałem, które są bardzo kompetentne i wtedy padło nazwisko doktor Anny Doroty i powiedziałem wtedy błędnie Zaręby. Otóż przepraszam i mówię, chodzi o panią doktor Annę Dorotę Ziętarę z Uniwersytetu Warszawskiego, z Wydziału Prawa i Administracji, z Katedry Postępowania Karnego. To jest jedyny błąd, który w tych podcastach popełniłem, za który przepraszam
Państwa bardzo, a przede wszystkim panią doktor. No i chciałbym właśnie tutaj to sprostować. Chodzi, jeszcze raz podkreślam, ekspertka właśnie karnistka, która znakomicie pracuje właśnie między innymi nad tymi kontratypami, które tak bardzo potrzebne są służbom. Chodzi o panią doktor Annę Dorotę Ziętarę. Bardzo serdecznie dziękuję za ten wstęp, a żeby też w pewien sposób uświadomić naszych słuchaczy, dzisiaj będziemy mówić o ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, bo mamy tak naprawdę uprawnionych dość sporo do stosowania tychże środków i samej broni, ale pod pewnym dość specyficznym względem. Jakby szanowny pan inspektor mógł zrobić króciutkie wprowadzenie i potem byśmy mogli do tej naszej merytoryki przemyśleń i badań przejść. Tak, jak najbardziej mogę takie wprowadzenie zrobić, nawet powinienem. Szanowni Państwo, więc dzisiaj chcielibyśmy wspólnie z panem Arturem w naszym podcaście poruszyć bardzo trudny temat, który jest w zasadzie bardzo aktualny, bardzo ważny, czy pomijany, czasem może pomijany ze względu na brak rozwiązań, na trudność jego. Zatem będziemy dzisiaj mówić o środkach przymusu bezpośredniego używanych wobec osób z tak zwanymi zaburzeniami psychicznymi, wobec osób, które znajdują się pod wpływem środków odurzających czy pod wpływem alkoholu. Tak? Ktoś powie, pod wpływem alkoholu to się co drugi znajduje, jak policja podejmuje interwencję. Tak? Zatem, czyli można powiedzieć, że znowu o wszystkich będziemy mówić. Nie, skoncentrujemy się naprawdę i też ja biorę pod uwagę swoją praktykę tutaj opiniowania jako biegłego, także wezmę tutaj, oczywiście nie ujawniając tajemnicy śledztw, wezmę tę praktykę pod uwagę i skoncentrujemy się właśnie na postępowaniu policji wobec osób z tymi zaburzeniami psychicznymi. Jest dużo tych przypadków, jest coraz więcej, są ogromne trudności. Metodyka jest jaka jest, ja będę o niej mówił. Myślę, że te nasze tutaj jakieś spostrzeżenia, jak zwykle takie konstruktywne uwagi będą bardzo jak zawsze ciepło odbierane. Szczególnie tutaj już kieruję do wykładowców szkół, żeby ciepło odbierać znowu to, co ja mówię, bo oczywiście tak osoby i Państwo, którzy mnie słuchacie, odbiorą to dobrze. Natomiast tu może paść trochę takich słów, może czasem niewygodnych co do metodyki pewnej, co do zmian, ale wydaje mi się, że trzeba sobie o tym powiedzieć. Oczywiście nikogo, broń Boże, nie urażę, tylko będę szukał rozwiązań i podpowiadał, czy to szkoły wykorzystają i poddadzą racjonalnemu ustawodawcy, czy może tu nie trzeba zmieniać zaraz ustaw, ale czy właśnie wykorzystają do metodyki, czy wykorzystają w szkoleniach, to już zależy od komendantów szkół. Zatem warto tutaj, zachęcam do wysłuchania tego podcastu. Myślę także, inspektorze, że musimy jeszcze takie dodatkowe słowo wstępu zrobić, ponieważ to jest podcast, który jest oczywiście podcastem słuchanym w bardzo różnych gronach, gremiach, a tym samym także przez fachowców. Musimy w pewien sposób wypośrodkować. Zasadniczo będziemy oczywiście starali się być dość precyzyjni w pewnych sformułowaniach, zwłaszcza względem kwestii prawnych. I tutaj wiadomo, że to jest twoja domena, ale musimy pamiętać, że tak jak powiedziałem, wszyscy nas słuchają, więc czasem będą pewnego rodzaju uproszczenia. Tak jak chociażby być może przed chwilą, kiedy powiedziałeś o policjancie, ale tak naprawdę uprawnionych, i to jest te właściwe słowo, do używania czy wykorzystania środków i broni jest jednak więcej, bo to są m.in. i funkcjonariusze ABW, Agencji Wywiadu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, CBA, a także Straży Łowieckiej, Straży Rybackiej. To wszystko wynika z ustawy. Dalej mamy już wspomnianych policjantów, funkcjonariuszy i żołnierzy. Tak, funkcjonariuszy i żołnierzy SKW, Służby Więziennej, Służby Wywiadu Wojskowego i jeszcze paru innych służb, mniej lub bardziej dla niektórych być może oczywistych. Ale co ważne, właśnie w artykule 3 mamy wcale niemały, bym powiedział, katalog, że ustawy nie stosuje się do przymusu bezpośredniego lub zasad wykorzystania czy użycia broni palnej, o których mowa I właśnie pod 2 już mamy ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a dalej ustawę o ochronie zdrowia psychicznego. I chyba ważna uwaga, to są ustawy, brzydko mówiąc, stare, cerowane, tak? Bo jedna z 82 roku, druga z 94, ale o czym też wspomniałeś i o czym chciałbym też mocno powiedzieć i podkreślić. Na najróżniejszych szkoleniach, czy to są szkolenia podstawowe, czy to są szkolenia doskonalące, oczywiście każdemu ta ustawa dość
mocno jest przedstawiana, jest analizowana, ale te aspekty chyba gdzieś trochę uciekają, bo zwłaszcza ten pierwszy punkt chyba jednak trochę być może gubi pewien pogląd, ponieważ tutaj mamy, że ustawy nie stosuje się tak naprawdę w kwestii ustawy o obronie ojczyzny. I to może gdzieś tutaj następuje pewien mały skrót myślowy, kiedy sobie myślimy, aha, wojsko nie, reszta tak. A niestety tych wyłączeń mamy więcej i pojawiają się tutaj dość spore problemy i jeśli mogę, oddaję panu inspektorowi głos. Już się do tego odnoszę. Oczywiście nie przygotowałem się w tym kierunku, ale mam tu wiedzę, nie mam problemu. Odniosę się, szanowny panie Arturze, szanowni państwo. Otóż artykuł 3, jeżeli chodzi o ustawę o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, tak, zawiera tak zwane wyłączenia stosowania tej ustawy i określa, że nie stosuje się innych ustaw. O co tutaj w artykule 3 chodzi? Otóż racjonalny ustawodawca określa, że na przykład tejże ustawy, o której dzisiaj będziemy mówić, nie stosuje się do przymusu bezpośredniego lub zasad użycia lub wykorzystania broni palnej, o których mowa na przykład w ustawie o obronie ojczyzny. No i słusznie, że to jest pięknie określone. Zresztą to się niedawno zmieniło, są nowe dzienniki ustaw i tak dalej. O co tu chodzi? Chyba że tam przepisy stanowią inaczej, tam jeszcze jest takie wyłączenie, ale do rzeczy, żebyśmy tutaj nie pomieszali, jak zwykle bardzo trudna tematyka. Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej jest tą ustawą podstawową, tak, którą stosują służby, te, które tutaj pan Artur wymienił. Natomiast w ustawie już o obronie ojczyzny mamy teraz, bo zmieniły się te przepisy, mamy konkretne przepisy, które dotyczą granicy państwowej, które dotyczą żołnierzy, tak, czyli niewymienionych tutaj w tejże ustawie. Zatem bardzo słusznie, że się nie stosuje. Dlatego tutaj jest to wyłączenie, bo skoro na przykład mamy w ustawie o obronie ojczyzny, czy zmienianie ustawy o Straży Granicznej, kontratypy, odpowiednio też tam są wyłączenia, to trzeba stosować odpowiednio te wyłączenia, które są w ustawie o obronie ojczyzny. I tutaj o to tu chodzi, żeby po prostu właściwie stosować daną ustawę. I to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, tutaj jeszcze mamy ustawę na przykład, że nie stosuje się tych środków przymusu i się wyłącza tutaj jeżeli chodzi o ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, tak? Czyli ustawy się nie stosuje w stosunku do osób, o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. Czyli o co by tutaj chodziło? O to by tutaj chodziło, że na przykład jeżeli jest gdzieś tam detencja, czy gdzieś są w zakładzie psychiatrycznym, czy są gdzieś w ośrodkach i poddane są terapii, to nie przyjdzie funkcjonariusz i nie będzie stosował ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, tylko stosuje tą ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, tak? I się mówi o tych innych środkach przymusu, które są stosowane przez uprawnionych pracowników służby zdrowia, tak? I o to tutaj chodzi, o te wyłączenia, żebyśmy tą ustawę o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej stosowali odpowiednio. I ustawodawca to wskazuje, tak? Których nie dotyczy, prawda? Czyli na przykład jest też ustawa, tutaj na przykład widzę, bo mam otwartą, o ochronie żeglugi i portów morskich, tak? To tam jest, że kapitan może na przykład gdzieś pozbawić gdzieś tam wolności na jakiś czas, na dotarcie do portu, gdzieś tam jakiś przepis mi się gdzieś przemknął przez głowę, to stosuje się właśnie tę ustawę o ochronie żeglugi i portów morskich, a nie ustawę o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, tak? Zatem o to tutaj chodzi. Zatem dobrze, że jest ten artykuł 3, dobrze, że są te wyłączenia, tylko cała sztuka teraz. Cała sztuka, żeby stosować to odpowiednio. Czyli znowu trzeba doskonale... Cała sztuka jest stosować, prawda, inspektorze? Tak, trzeba doskonale znać przepisy i ja powiem państwu w ten sposób, bo tu też nie będę się silił na człowieka jakiegoś wszechwiedzącego, dysponującego niesamowitą wiedzą. Jeżeli mi państwo pozabieracie ustawy, to ja też zacznę troszeczkę gorzej mówić, tak? Ja po prostu... Dlatego właśnie tutaj o to tu chodzi. Przepisy są tak skomplikowane, są, bo są, i tu już dajmy spokój, dobrze, że są te przepisy w ogóle, i trzeba naprawdę być bardzo takim wykształconym dobrze prawniczo, żeby dobrze te przepisy interpretować. Ja akurat tę zdolność posiadam, nie chcę tu być absolutnie cyniczny, ale to lata pracy, praktyki i bardzo łatwo się w tych ustawach poruszam i znajdę rozwiązanie, tylko nie w jednej sekundzie, tak? Muszę tę ustawę mieć przed sobą, przeanalizować przepis i zawsze powolutku znajdę rozwiązanie.
ale tu właśnie Państwu mówię, że jest to ogromna trudność i trzeba tutaj ustawę stosować odpowiednio, tak? Czyli wiedzieć, prawda, kiedy są wyłączenia, gdzie są wyłączenia, po prostu trzeba znać przepisy. Panie inspektorze, ja przepraszam, ale sobie zdaję sprawę, że chyba nie do końca jakby kompletnie się wysłowiłem, bo przecież jeszcze mamy tę ustawę właśnie o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. To mówiąc trochę tak na skróty, ale też żeby nie zanudzić naszych słuchaczy, którzy nie są słuchaczami resortowymi, że tak się wyrażę, bo ci na pewno też nas z ciekawością, ze względu zwłaszcza na Twoją osobę będą nas słuchać, ale w czym tak naprawdę, jakbyś miał tak zdiagnozować, jako przecież też ten, który między innymi i tych policjantów przygotowywał tak do służby, przygotowywał przecież i oficerów, dowódców i tak dalej, w czym jest ten największy problem? Już mówię. Niektórym może się to pytanie wydawać lekko infantylne, ale w czym jest największy problem właśnie w stosowaniu tychże środków? No nie będziemy ich teraz wszystkich wymieniać, o tym już ostatnio rozmawialiśmy, oraz broni, czy w tym broni, wobec właśnie osób, które albo mają problem jakiś psychiczny, albo są pod wpływem jakichś środków, nie wyłączając tego właśnie alkoholu. Tak. Jeżeli, może w ten sposób spróbujmy, żeby to, bo tu, szanowny panie Arturze, bezpośrednio pan pyta, żebyśmy tu już nie wchodzili w przepisy, bo to nikomu nic nie da, tylko spróbujemy to jasno wyjaśnić, odpowiedzieć na to pytanie. Otóż tak, jeżeli funkcjonariusz przyjeżdża na interwencję, tak, załóżmy osoba gdzieś tam łapie za klamki samochodów, popełnia wykroczenia, wysiada do samochodów, no różne rzeczy się dzieją, czy jest pod wpływem środka odurzającego i awanturuje się w domu i tak dalej. Kiedy przyjeżdża tutaj patrol policji, stosuje, jeżeli zachodzi taka potrzeba, po spełnieniu wszystkich zasad, gwarancji praw człowieka, stosuje ustawę o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Natomiast jeżeli człowiek znajduje się w zakładzie leczniczym, tak, i rozrabia, i personel medyczny musi zastosować dany środek, to nie stosuje z ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, tylko z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. I to jest ta istota. I w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, odpowiednio w tych innych ustawach, co żeśmy wymieniali, są podane środki, prawda, które można zastosować wobec takiego chorego. I to jest ta podstawowa różnica, że musimy przepisy stosować odpowiednio. Zatem, jeżeli, mówię, jest ta interwencja policji, no to funkcjonariusze nie muszą się wtedy wyuczyć ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i stosować, bo to nie będzie adekwatne do tej sytuacji, która zaistniała. Natomiast problem jest, jak się wobec takich osób zachować i o tym zaraz sobie właśnie będziemy szczegółowo mówić. Powiemy sobie o skali zjawiska, o tym, jak powinien funkcjonariusz się zachować na miejscu zdarzenia. Na pewno będę chciał powtórzyć to w trakcie dzisiejszego spotkania w sposób wielokrotny, że funkcjonariusz nie jest tutaj, nie może odpowiadać za to, że nie rozpoznał zaburzenia psychicznego czy danej choroby. To lekarz musi przez nie wiadomo ile czasu rozpoznawać takie coś, a nie możemy wymagać właśnie od funkcjonariusza, który przyjdzie na interwencję, żeby on rozpoznał rodzaj zaburzenia. No i tu jest właśnie to, tu jest ta ogromny problem. I ma stosować ustawę o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, koniec, kropka, a nie ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, kiedy wyjeżdża na interwencję. I to jest ta podstawowa różnica. I do tego Państwa chciałbym tutaj przekonać i trzeba to zrozumieć. I tak samo na konferencjach trzeba te rzeczy rozgraniczyć, tak? Kiedy człowiek jest chory psychicznie i umieszczony w zakładzie, tak? I w placówce, czy w placówce medycznej, czy nawet inny po udarze na przykład, na odpowiednim oddziale szpitala wojewódzkiego i trzeba jakiś środek przymusu zastosować, bo coś tam mu się stało, jego świadomość nie funkcjonuje prawidłowo i trzeba go przypiąć, tak? No to wtedy personel zgodnie z przepisami, po spełnieniu warunków dopuszczalności podejmuje odpowiednie działania. I te rzeczy po prostu trzeba rozróżnić. My natomiast dzisiaj przystępujemy do tego, jak się zachować podczas właśnie tejże interwencji. I może, szanowny panie Arturze, przystąpmy tak powoli do tego, żebyśmy tutaj zmieścili się w czasie podcastu. Jak najbardziej, panie inspektorze, zdecydowanie chciałbym, żebyśmy do tego przeszli, ale też bym chciał mocno podkreślić, że nasze spotkanie, ten nasz podcast ma być pomocny dla tych, którzy są uprawnieni do, tutaj znowu skrót myślowy, do ŚPB i broni, a nie po to, aby wskazywać, że pewne ograniczenia są, a niespecjalnie ktokolwiek do tego jest przygotowany, bo to nie są kwestie tylko i wyłącznie interwencji, ale
całej masy najróżniejszych innych działań i czynności służbowych, które podejmują funkcjonariusze czy po prostu mundurowi, a nagle pewne okoliczności wskazują, że coś może być inaczej niż im się wydaje i pewne kwestie prawne muszą zostać ujęte. Tym samym oddaję głos. Szanowny Panie Arturze, Szanowni Państwo, jak najbardziej muszę się tu wypowiadać interdyscyplinarnie, ponieważ jak wspomnieliśmy na początku, nie mamy do czynienia tylko z policją. Jest kilkanaście służb czy innych organów, które mają uprawnienia do wykorzystania tych środków przymusu, mówi bezpośredniego i odpowiednio broni palnej, mówi się o nich w tejże ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Ale, kochani Państwo, będę naprawdę koncentrował się bardziej na policji, żebym tu nie wchodził na razie w ABW, w Straż Marszałkowską, bo są pewne tam inne sytuacje, zatem troszeczkę będzie lepiej, kiedy będziemy o tej skali zjawiska mówić, żebyśmy jednak tu oparli się, zresztą opiniuję w sprawach policyjnych, żebym tutaj był do końca wiarygodny i przydatny dla Państwa. Zatem może króciutko, jaka jest skala zjawiska? Jest po prostu w Polsce duża skala interwencji wobec osób z zaburzeniami właśnie psychicznymi, znajdującymi się pod wpływem środków odurzających. Bardzo dużo jest takich interwencji i bardzo głośno jest o nich ostatnio w mediach, tak? To już nie sposób wymieniać tychże interwencji, ja później o nich wspomnę pod koniec podcastu. Natomiast chodzi tutaj o takie zachowania, kiedy funkcjonariusze przyjeżdżają, podejmują daną interwencję, i mają do czynienia z taką osobą, która jest jakby zdezorientowana, nadpobudliwa, charakteryzuje się, posiada taką nadludzką siłę, prawda, o której bardzo często mówię i której właśnie sam doświadczyłem, kiedy pracowałem w pionach operacyjnych. Jest jakieś takie podniecenie ruchowe i może właśnie wtedy dojść do różnych takich zagrożeń jej życia, tak? Zarówno może dojść do zagrożenia bezpieczeństwa funkcjonariuszy, którzy podejmują interwencję, ale także może dojść do zagrożenia życia i zdrowia tychże osób. I dlaczego o tym mówimy? Ponieważ w Polsce w ostatnim okresie było dużo zgonów osób właśnie z tymi zaburzeniami, wobec których podjęto interwencję. Problem polega na tym, że w tym momencie, kiedy następują te zgony, to po prostu policjanci, którzy podejmują interwencję, mają ogromne problemy, tak? Ja tu może tak będę też w jakimś tam skrócie, bo to by na kilka godzin by można mówić. Cóż, bardzo często są stawiane zarzuty funkcjonariuszom z artykułu 231, o którym już żeśmy tyle mówili, ale także z artykułu 155, tak? Czyli nieumyślnego spowodowania śmierci, czyli oprócz tych tradycyjnych przekroczenia uprawnień, także 155, czyli nieumyślne spowodowanie śmierci. I niestety organy procesowe, nie sądy, bardziej tu prokuratury, bardzo, bardzo tą interpretację, jak już kiedyś mówiłem, kierują, ja nie wiem, nie chciałbym tu absolutnie oceniać, ja jestem bardzo sercem z tą prokuraturą, mam wielu przyjaciół, to nie moja wina, że mam wielu przyjaciół w prokuraturze, się czuję jak u siebie w domu, lubię te organy procesowe, ale po prostu widzę teraz przy opiniach też, kiedy jestem wzywany, że naprawdę te interpretacje w większości, starają, przynajmniej tak jak widzę, jak organ procesowy, obiektywnie jak najbardziej, ale jednak bardzo, bardzo szczegółowo starają się jak gdyby wyjaśnić tę sytuację. Niestety duży cudzysłów, uwaga, cudzysłów, nie bezpośrednio mówię, na niekorzyść funkcjonariusza, tak? I to mnie tutaj przeraża, to mnie po prostu, bo w większości, w mojej ocenie na 10 interwencji jedna może być, że faktycznie, tak jak ja oceniam to w tych swoich opiniach, gdzie faktycznie doszło do uchybień przez funkcjonariuszy, tak, absolutnie w mojej ocenie działali prawidłowo, tylko po prostu należało to wszystko organowi procesowemu wytłumaczyć. I to jest ogromna trudność, ostatnio 4,5 godziny w prokuraturze, myślałem, że się wykończę, także to są, dlatego tu też do funkcjonariuszy będę apelował, będę mówił o tym, jak postępować, co robić, na co zwracać uwagę i myślę, że to będzie wszystkim przydatne, także dla organów procesowych. I też będę mówił tutaj o jak już się coś stanie, że
żeby skończyć z tym mitem, żeby funkcjonariusze korzystali z pomocy obrońcy, tak? Bo z mitem, że sam się obronię. Nie, kochani Państwo, nie obronicie się sami. Widzę to po wizytach w prokuraturze, gdzie dysponuję określoną wiedzą i ledwie sobie daję radę, a co dopiero policjant, który jest po interwencji, jest przesłuchiwany w prokuraturze. Kategorycznie korzystajcie Państwo z pomocy obrońcy z wyboru. Kategorycznie, jeszcze raz podkreślam, mówię to bardzo ciepło do funkcjonariuszy w tej chwili, bo jest problem. I przede wszystkim jest problem, jeżeli chodzi właśnie o te osoby, które są właśnie, jak powiedziałem, nazywane, to jest takim efektem excited delirium, tak? I tutaj się mówi o tym, że one są jakby pobudzone. Co z nimi zrobić? Jak postępować? Co ma robić policjant? Bardzo często jest tak, też miałem w sprawach, że założyli tylko kajdanki funkcjonariusze, tak? Doszło do zgonu. Założyli kajdanki na ręce z tyłu, użyli siły fizycznej. Doszło do zgonu. Jest sytuacja, gdzie w ogóle nie była podejmowana interwencja, tylko sam zespół opieki medycznej działał i też doszło do zgonu, bo człowiek był pod wpływem narkotyków. I teraz był odurzony i w końcu doszło do zgonu. Przypadek z Głogowa, też wspomnę o nim później troszeczkę szerzej, powiem, co lekarz medycyny sądowej napisał w opinii. No zatem chciałbym tutaj mocno do organów procesowych zaapelować też, że nie można tak pochopnie zaraz kierować to wszystko przeciwko funkcjonariuszom. Moim zdaniem, oczywiście czasem musi być wszczęte postępowanie karne łącznie z postępowaniem dyscyplinarnym, ale może by dać szansę temu postępowaniu dyscyplinarnemu trochę, zanim podejmiemy jakieś pewne decyzje ważne już w postępowaniu karnym. Nie wiem, jakoś to powyjaśniać, powołać więcej biegłych, trudno te parę groszy, ale żeby się może więcej osób wypowiedziało, żeby ten materiał naprawdę był w pełni wiarygodny, bo też ja tu absolutnie też nie podważam biegłych, tego nigdy nie uczynię. Każdy biegły ma prawo się wypowiadać i ma wiadomości specjalne, ale też jest różnica w ocenie takiego postępowania policji u biegłych i to też mnie strasznie martwi, ale to ogromnie, bo biegli mniej więcej powinni się mieścić w granicach, a nie, że jeden biegły mówi tak, a drugi 100% dokładnie odwrotnie, po prostu w głowę zachodzę. Ja tutaj za policją znajduję rozwiązania i pomagam i tu co do tego nie mam żadnych, ale to kompletnie wątpliwości. Jestem przerażony tutaj naprawdę podejściem niektórych organów procesowych do tych interwencji. Ja rozumiem, do oceny zachowań policyjnych, że bardzo negatywnie od razu, z góry się nastawiają na negatywne podejście do policjanta, kiedy nastąpił zgon. W mojej ocenie zupełnie, duży cudzysłów, niezawiniony przez funkcjonariuszy, tak? Bo o winie to rozstrzyga sąd, nie my. Tak, ale ja już tu mówię cudzysłów, tak, żeby to uprościć. Zatem wróćmy do tej skali zjawiska. Co się dzieje? Otóż dzieje się to, że po prostu tak jak lekarze medycyny sądowej piszą, tak, bo ja tutaj w kompetencje lekarzy absolutnie nie wchodzę i nie silę się tu na jakąś wiedzę medyczną, nie ma o czym mówić i też proszę o to policjantów, żeby się nie silili i wykładowców, żeby się nie silili na wiedzę medyczną, rozdzielić policję od lekarza, tak, i tą wiedzę, ale takie podstawowe rzeczy trzeba wiedzieć. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że najczęściej, kiedy te osoby są po użyciu na przykład amfetaminy, czy kokainy, czy dopalaczy, tak, czyli nowych substancji psychoaktywnych, czy innych środków odurzających, bardzo często przyjmuje się, że przyczyną zgonu w takich przypadkach jest na przykład kombinacja jakichś normalnych fizjologicznych reakcji organizmu, które na przykład są spowodowane jakimś stresem czy wysiłkiem fizycznym i odpowiednio działania tego narkotyku, tak? czy dopalacza. Lekarz medycyny sądowej, uwaga, to tylko raz się posłużę takim trudnym określeniem, bo to lekarzy jakby słuchali, zawsze przyjmują w takiej sytuacji, że chodzi o tak zwaną, zapisałem to sobie, bo nie zapamiętałbym, o asfiksję restrykcyjną. I tu absolutnie nie można mówić przy tej asfiksji restrykcyjnej, bo czytałem kilku właśnie lekarzy medycyny sądowej, nie wskazują, że to środek przymusu bezpośredniego doprowadził do tego, że nastąpił zgon. Oni nie wydają kategorycznych opinii, oni raczej tutaj bardziej idą w kierunku tego działania środka, prawda? A nadmierne pobudzenie ruchowe mogło spowodować ten zgon. Nie może być tak, że funkcjonariusz założył kajdanki i nastąpił zgon i tutaj funkcjonariusz ponosi odpowiedzialność karną, a niestety, kochani Państwo, i teraz mam prawo do tego, bo opiniuję. Niestety
bardzo często idą postępowania w tym kierunku. I tu zachodzę w głowę. Nie ujawniam tajemnic śledztw, nic nie powiedziałem na temat, absolutnie. Nie ujawniłem żadnego śledztwa, mówię bardzo, bardzo ogólnie i sygnalizuję bardzo, bardzo trudną problematykę, do której muszą się odnieść wszystkie środowiska. Zatem nie biegły będzie tutaj się wypowiadał i mówił, dlaczego nastąpił zgon, bo to jest rolą lekarza medycyny sądowej, tak? Natomiast biegły, tak jak ja, będzie mówił o dopuszczalności, o możliwości wykorzystania środków do zakresu, tak? Kiedy powinien, od którego momentu, do którego momentu, kiedy powinien przestać stosować, co było celem, jakie są zasady, odnieść do tego konkretnego przypadku. I ja to wszystko robię i staram się to wszystko mądrze organowi procesowemu wytłumaczyć, tylko właśnie bym błagał, żeby organ procesowy dał mi się wypowiedzieć, bo też bardzo dużo jest takich pytań, które czasem w mojej ocenie jak gdyby sugerowały odpowiedź, tak? Biegły nie może mieć sugerowanych żadnych odpowiedzi, on ma się dowolnie sam swobodnie wypowiedzieć. Zatem tutaj do tego nawiązuję, że mamy bardzo dużo takich przypadków, tak? Szanowny panie inspektorze, mówimy o dość nieszczęśliwych sytuacjach i konsekwencjach przy okazji także dla samych tych mundurowych. To jak pod kątem tak naprawdę pewnej taktyki działania powinni się ów mundurowi zachowywać, na co zwracać uwagę, żeby, mówiąc dość kolokwialnie czy w dużym cudzysłowie, żeby wszystko było dobrze? Szanowny panie Arturze, szanowni państwo, i właśnie to jest ta, myślę, istota naszego podcastu, te myślę ważne słowa, które teraz padną. Tutaj właśnie próbuję znaleźć rozwiązania, bo powiem tak, znam metodykę doskonale ze wszystkich szkół. I z Katowic, i ze Słupska, która tu jest liniowa szkoła, jeżeli chodzi o prewencję, o środki przymusu, szkoli naszych funkcjonariuszy, naturalnie szczytną legionową. Znam tą metodykę i cóż tutaj powiedzieć, jak widać, nie do końca ona dzisiaj daje nam te rozwiązania. I wykładowcy, i instruktorzy, którzy uczą na co dzień sztuk walki, stosowania środków przymusu, mają ogromny problem. Co tutaj zrobić? Może najpierw powiem państwu, w którym kierunku idzie metodyka i jakie są zasady. W przypadku postępowania wobec takich osób jest w każdej szkole jedne i te same zasady, bo trudno, żeby były inne. Cały czas się powtarza te 5 zasad. Ja tu je króciutko spróbuję przytoczyć, ale przede wszystkim te 5 zasad sprowadza się cały czas do wezwania udzielania pomocy medycznej, wezwania udzielania fachowej pomocy medycznej, wezwanie udzielenie pomocy medycznej i 5 zasad jedno i to samo, że wezwanie udzielenie pomocy medycznej. I tu się zaczyna ogromny problem, ponieważ co ja mam powiedzieć państwu, czy funkcjonariuszom? Powielić te zasady i zakończyć podcast? To jest żadne rozwiązanie, ponieważ tu jest tak, czyli co? Lekarz, karetka pogotowia wraz z lekarzem, tak? Czyli zespół ratownictwa medycznego, powinien być tak jak dyżurny policji i na każdą interwencję jedzie policja i karetka, policja i karetka. Marzenie, kochani państwo. Tak możemy sobie pisać metodycznie i tak możemy układać zasady. Praktyka jest zupełnie inna. Jest zupełnie inna i niestety musimy się do niej dostosować. Co tutaj robić? Oczywiście, że wobec takich osób musi być odpowiednio udzielana ta pomoc medyczna, tak? Często ten zastrzyk uspokajający, tak? Ale kochani państwo, jeżeli na przykład pojedzie lekarz, to też trzeba najpierw zastosować często środek przymusu, żeby tego człowieka uspokoić. On się sam nie uspokoi. Nie może być tak, że pojedzie lekarz i zastosuje injekcję, bo nie da rady zastosować injekcji, bo facet szaleje, tak? Przepraszam za kolokwializmy, ale żebyśmy się wszyscy rozumieli. I tutaj jest właśnie ogromny problem. Zatem powiedzmy sobie o zasadach najpierw, a potem spróbuję podać swoje rozwiązania, tylko moje, tego nigdzie nie ma, które spróbuję państwu zaproponować. I albo to państwo przyjmiecie i troszeczkę to ulepszymy, albo zostanie tak jak jest. To już zależy do państwa, pod rozwagę daję do szkół, do szkoleń. Otóż tak, zasada jest tak, że wszyscy jednomyślnie tutaj ustalają w metodyce funkcjonariusze, że osoba jest tak nadzwyczaj silna. Zgadzam się z tym, tak jak mówiłem, posiada nadludzką siłę i policja powinna działać odpowiednio, to już jest moje odpowiednio, z zespołem ratownictwa medycznego, bo w zasadach jest to, że natychmiast, że od razu zespół ratownictwa powinien z policją jechać, tak, na taką interwencję. Dlatego mówię, praktyka jest inna. Często jest tak, że policjanci sami jadą i po prostu, co tutaj zrobić? Nie da rady od razu z zespołem ratownictwa.
co się dzieje? Taka osoba sama się nie uspokoi. To jest dobrze w metodyce napisane właśnie. Zgadza się, że po prostu należy odpowiednio zaczekać, tak? Jeżeli to jest możliwe, jeżeli nie zagraża osobom trzecim, tak? Zanim przyjedzie kwalifikowana pomoc medyczna, no wtedy trzeba wzywać. Jeżeli policjant rozpozna, że faktycznie ta osoba jest pod wpływem środku odurzającego, poprzez zachowanie. Ja miałem takie opinie, że rozpoznali dopiero, że jest po użyciu środka po 15 minutach interwencji. Wcześniej absolutnie nie podejrzewali, że on jest pod wpływem środka. Zatem widzicie Państwo, takie są sytuacje. Często jadą na normalną interwencję. Nie wiedzą, że to jest osoba tam zaburzona, czy pod wpływem na przykład dopalacza, amfetaminy, kokainy, zawierających te katynony, tak, o których się tyle w metodyce pisze. I znowu tutaj w trzeciej zasadzie jest, że zespół ratownictwa medycznego powinien podać leki, tak, policja tu powinna asystować i już im szybciej zostanie podany zastrzyk, tym lepiej, tak. No i teraz tutaj się mówi o zastrzykach domięśniowych i dożylnych. No ja sobie nie wyobrażam dożylnego przy takiej interwencji, no ale dobra, no jest, o tym się mówi, żeby ten domięśniowy się udał, to już jest dużo. Dalej mówi się o stosowaniu obchwytu, obezwładnianie przy użyciu obchwytu szyi. No i widzicie Państwo, no musimy to zmodernizować, tak? I zaraz o tym powiem, bo to jest bardzo dużo. Chodzi i piąta zasada, że żeby podjąć działania, czyli tak powinien się zachować policjant, żeby tak opóźnić sytuację, żeby opóźnić to maksymalnie, dłużej przytrzymać osobę, żeby zdążył dojechać zespół ratownictwa medycznego, także w piątej zasadzie. Ale wróćmy do tej zasady czwartej, tam jest szybkie wezwanie, zastrzyk i obezwładnienie z obchwytem szyi. No właśnie. I z tym jest właśnie problem w prokuraturze. Jeżeli obezwładnicie Państwo z obchwytem szyi taką osobę zaburzoną psychicznie, później prokuratura będzie zarzucać, że żeście zakłócili oddech temu człowiekowi, że przez to nastąpił zgon, że siła fizyczna była źle zastosowana. Mówię Państwu, to nie są żarty. Ja mówię po prostu ogólnie, nie ujawniam tajemnicy śledztwa, ale mówię o konkretnych przypadkach, kochani Państwo. I tutaj trzeba to wziąć do serca. No i w mojej ocenie nie powinniście stosować tego obchwytu szyi, chociaż ten chwyt jest kapitalny. Wiem, że się tak szkolicie i słusznie i trzeba się dalej szkolić, no ale miałem na przykład przypadki w innej opinii, gdzie policjantka, która waży 45 kg czy 50, stosowała obchwyt do człowieka, który waży 120 kg, tak? I on ją po prostu obraca wokół pokoju na tej szyi, prawda? Zatem trzeba się zastanowić, kiedy ten obchwyt szyi trzeba stosować. Ale to już dajmy spokój z takimi przypadkami, tylko chodzi o to, że będzie prokuratura zarzucać, jeżeli dojdzie do zgonu, tak? Takiej osoby zaburzonej, że po prostu żeście za mocno przycisnęli przy obchwycie szyi, zakłócone zostało oddychanie, doszło do zgonu. I już mamy problem, tak? A tu się pisze w metodyce, stosujcie obchwyt szyi, tak? Podajcie zastrzyk szybko, znaczy chodzi o lekarzy, tak? Że wtedy obchwyt szyi, siła fizyczna, w tej postaci przyjeżdża zespół, prawda, tej pomocy medycznej i stosuje injekcje i człowiek się uspokaja. No widzicie Państwo, to jest jedno rozwiązanie. Drugie takie rozwiązanie też jest, to już też co miałem w opinii, tak jak są szkoleni policjanci, bardzo często wobec takich osób stosują kajdankowanie w leżeniu, tak, i tutaj stosują tak zwany docisk, tak, przyciśnięcie do podłoża. Też tutaj musiałem bardzo dużo, to było akurat, udało mi się obronić policjantów, bo to było między siedzeniami i on mógł oddychać, nie miał zakłócony oddech, ale też prokuratura zarzuca, że dociśnięta była twarz do podłoża i były zakłócone czynności oddechowe tego człowieka. A funkcjonariusze są szkoleni, że faktycznie, jak mają zastosować kajdankowanie w leżeniu i docisk? Jest na ziemię kładziony, do tyłu jest skuty i faktycznie, kiedy sytuacja jest dynamiczna, funkcjonariusz do końca nie widzi, bo to jest dynamiczne, to nam łatwo mówić tutaj z foteli, prawda, że będziemy kontrolować oddech, wszystko będziemy widzieć, to jest moment, prawda, i teraz on nie widzi, czy go docisnął, czy go nie docisnął. Znowu Państwu zwracam na to uwagę, że jest to też ogromny problem w prokuraturze. Jest to, mówię, 4,5 godziny to chyba trochę długo, jak biegły składa opinię uzupełniającą. Ja myślałem, że ta opinia moja główna wystarczy i tak powinno być, a nie 4,5 godziny mnie jeszcze męczyć, gdzie to samo powiedziałem i podtrzymałem to, co powiedziałem w opinii głównej.
Zatem no dobrze, no ale to już tam jest kwestia organu procesowego, nie wnikam, uwielbiam organy procesowe, także tutaj nie ma o czym mówić. I do czego zmierzam teraz? No i są takie rozwiązania. No i okazują się nieskuteczne. Okazuje się, że później się zarzuca funkcjonariuszom, że przez to nastąpił zgon, że wobec takiej osoby nie powinno się tak zachowywać. No to jak mamy się zachować w stosunku do człowieka, która rozbija meble w domu, tak, grozi innym osobom, posługuje się na przykład niebezpiecznym narzędziem, no co mamy robić? No zatem moje rozwiązanie jest takie, że na pewno, kochani Państwo, na ile można, jeżeli taka osoba nie zagraża osobom trzecim, a na przykład demoluje swój pokój, to faktycznie działać na przeczekanie, nie otwierać drzwi, rozmawiać z nim, tak, na ile można. Taka osoba się nie uspokoi, a stosowanie środków przymusu ją jeszcze bardziej tutaj zmobilizuje do jeszcze gorszych działań, tak. Nie uspokoi się, będzie się szarpać, będzie miała nadludzką szyję i nie poradzicie sobie. Nie poradzicie sobie, żeby po prostu ją normalnie obezwładnić, będzie bardzo ciężko, to jakbyście tygrysa obezwładniali, albo jeszcze gorzej. No pewnie sami to z praktyki wiecie, zatem odczekać, niech się zmęczy, tak, no wyczekać, no próbować jednak już organizować tą pomoc medyczną, jeżeli widzicie, że macie do czynienia z osobą zaburzoną, no musi jednak ta karetka się znaleźć. No miejmy nadzieję, że takich interwencji będzie jak najmniej, żeby tą karetkę wzywać co chwilę, tak, no bo pamiętajmy, że karetka to nie jest o tak, stryg i już przyjeżdża cały czas karetka, prawda, pamiętajmy o tym. Dalej, nie tłumaczmy się w prokuraturach, że pogotowie nie dojechało, że karetka nie dojechała. Dojechała tak, jak miała dojechać, koniec, kropka. Nie dyskutować na ten temat, bo ja nie mogę, nikt z dyżurnych pogotowia ratunkowego nie powoduje jedźcie wolniej, czy jedźcie za godzinę. No tak jak może, tak przyjeżdża. Dajcie spokój już w prokuraturach, żeby nie opowiadać, że za późno i przez to. Ja przepraszam, że to upraszczam, ale chodzi mi o to, żeby te treści do wszystkich trafiły, tak? Bo ja to mogę mówić bardzo naukowo i wtedy pół podcastu będzie naprawdę bardzo naukowego i będzie problem ze zrozumieniem tego, co powiem. Bo stać mnie na to, żebym mówił tak jak w opinii i będzie trudno. Zatem proszę mi wybaczyć, że tak troszkę upraszczam, czasem kolokwialnie coś powiem, ale myślę, że to wszystko Państwu przekazuję. Zatem, no dobrze, czyli szukajmy dalej rozwiązań. Co mamy robić, tak? Co mamy robić? I takim moim rozwiązaniem, który tu przygotowałem specjalnie do podcastu, nie wiem jak to Państwo odbierzecie, tutaj apeluję do wykładowców, tak, do szkół, nie wiem jak to Państwo odbierzecie, ja bym zaproponował, żeby wdrażać to, nie zmieniać ustaw. Ustawa jest dobra, dajmy spokój, ustawy już pozmienialiśmy, jest w porządku. Raczej metodykę tam dopracować, tak, no nie wiem, czy pan komendant będzie chciał jakieś wytyczne wydać, czy zarząd, to jest sprawa, nie wnikam, nie wiem, czy to jest potrzebne, czy może po prostu metodycznie to rozbudować i szkolić, no może jakieś tam krótkie wytyczne. Ja bym chciał zaproponować takie coś. I spróbuję tutaj, kochani Państwo. Znowu bardzo proszę o bardzo ciepłe odebranie tego. Bardzo, bo jeszcze powiem, bo tam się stosuje wobec takich osób całą gamę środków przymusu. Generalnie nie powinno się stosować tych miotaczy gazowych z gazu pieprzowego, ale pod warunkiem, że rozpoznał to zaburzenie. Ja miałem, że funkcjonariusze zastosowali jako jeden z kolejnych środków, ale jeszcze nie wiedzieli, że to jest osoba zaburzona. Gdzieś to dopiero mówię, po 15 minutach 20 interwencji rozpoznali, że jest zaburzona, zatem wcześniej stosowali ten miotacz gazowy. Zatem tych miotaczy gazowych stosować wobec takich osób nie należy. Zatem co należy? Mówiliśmy siłę fizyczną, ale kajdankowanie w leżeniu zakłóci oddychanie, obchwyt szyi zakłóci ci oddychanie. Jezus, to co my mamy stosować? Jak my mamy zatrzymać takiego człowieka? Jak my go mamy obezwładnić? Otóż próbuję Państwu teraz podpowiedzieć. Przejdźmy do rzeczy. Jak to mówią w policji, do brzegu, panie Jacku. Zatem ja chciałem zaproponować absolutnie nie kaftan. Też kaftan bezpieczeństwa jako środek przymusu też ograniczy jego ruchy. Też się może udusić. Dajcie spokój, to lekarze też mówią. Zatem spróbujmy, kochani Państwo, chcę Was przekonać, ja u pani Patrycji Rojek-Socha w prawie.pl kilka miesięcy temu to zasygnalizowałem bardzo nieśmiało, gdzieś tam w jednym zdaniu, ale jak gdyby to nie chwyciło, teraz próbuję to zasygnalizować bardzo mocno. Tutaj u pana Artura Dubiela chciałbym zachęcić do stosowania siatki obezwładniającej. Teraz zmieniła się ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, tam kilka zmian było, między innymi do artykułu 18 tejże ustawy racjonalny ustawodawca dodał, że stosujemy siatkę obezwładniającą, uwaga, i inne podobne środki służące do obezwładniania. Tak?
inne podobne środki służące do obezwładnienia, czyli siatka i inne podobne środki. O cóż tutaj znowu mi chodzi? Oto, ja też to rozmawiałem właśnie teraz w prokuraturze okręgowej na szkoleniu w Zbąszyniu, gdzie prowadziłem też tam jeden z wykładów z prokuratorami, no to też słusznie mówili, no panie Jacku, no siatkę obezwładniającą, no dobra, ale no jak ona jest miotana? No to ja mówię, no z broni palnej, z innego urządzenia, na przykład z RWG-a, czy rzucana jest ręcznie. No mówią, no ręcznie dobra, no ale jak wejdzie pan do pokoju i z broni palnej pan zmiotnie siatką, no to tam gdzieś tam będzie jeszcze jakaś rodzina, różne, no to może być ogromne zagrożenie, gdzieś siatką z broni w domu. No właśnie i dlatego mówię, przemyśleć, kochani państwo, przemyśleć na ćwiczeniach w szkołach, czy może ją zarzucić ręcznie, czy z innego urządzenia, czy inne podobne służące do obezwładniania środki, tak jak ta siatka. Chodzi mi o to, żeby ten człowiek się zaplątał, tak, żeby już nie stosować tych właśnie obchwytów szyi, żeby nie robić tak. Poddaję rozwiązanie. I wtedy, jeżeli stwierdzicie, że faktycznie dalej szaleje, są te ruchy w siatce, zdiagnozujecie, że może być pod wpływem środków odurzających, tak, jest osoba zaburzona, no to faktycznie ten lekarz musi przyjechać podać zastrzyk. I jeżeli on będzie w siatce, no to faktycznie już to będzie nieco łatwiej. I kochani państwo, jest to, mi się wydaje, takie optymalne rozwiązanie w stosunku do takich osób, że no już mówię, nie trzeba ich miotać z broni, tak, z broni palnej, czy jak powiedziałem z RWG-u, z innego urządzenia. Można zarzucić ręcznie, czy jakieś inne urządzenie, które nie będzie dawało takich sił odrzutu, czy huku w pokoju i tak dalej, czy w pomieszczeniu. To już sobie tam na ćwiczeniach dopracujecie. Czy zarzucać i faktycznie ona zacznie się zaplącze i faktycznie już wtedy nie trzeba stosować innych środków przymusu. W sensie mówię tutaj o te różne uciski, to co tutaj z opinii mi wynika, co prokuratura później zarzuca, że mogło doprowadzić do zgonu i oczywiście to się nie zgadza z tym, co zarzuca, bo lekarz medycyny pisze zupełnie co innego, sądowej. I ja też piszę zupełnie co innego, także zawsze ten policjant jakoś tam wybrnie z tego, bo policjanci naprawdę starają się tę interwencję jak najlepiej prowadzić, co do tego nie mam wątpliwości. Oni po prostu miałem też taką jedną opinię, że doszło do zgonu, funkcjonariusze nawet nie wiedzieli kiedy. I ja nie widziałem, ja 38 razy film oglądałem i też nagle to nawet nie wiedzieliśmy, kiedy po prostu doszło do zgonu. Poza tym ja też na filmie nie mogę z filmu ocenić, że powiedzmy w tym momencie doszło do zgonu, bo ja nie wiem z filmu, prawda? Ja nie byłem na miejscu. Zatem ja oceniam tutaj dopuszczalność stosowania środków, oceniam to, co mogę ocenić, tak? Zatem dobra, do rzeczy, ta siatka, tak? Siatka obezwładniająca, trzymajmy się tej siatki, spróbujmy ten środek przymusu jakoś tam dopracować, stosować, i wtedy podawać zastrzyk uspokajający takiej osobie. Tutaj, jeżeli chodzi o zastosowanie tego środku przymusu, musimy odwołać się do artykułu 11 i tutaj już nie możemy stosować w zakresie artykułu 11 punkt 1, tak? Czyli tutaj jeżeli wydacie polecenie, ona się nie zastosuje, no to siatkę, no nie wolno wtedy, no bo po prostu nie ma takiego warunku dopuszczalności w ustawie. Poza tym z taką osobą nie ma najczęściej kontaktów. Oczywiście polecenia trzeba wydawać, bo musicie wydawać, bez względu czy jest kontakt, czy nie jest, ale po prostu nie ma takiego kontaktu. W tej sprawie, co ja opiniowałem, funkcjonariusze wydawali. Uspokój się, tak? Bądź spokojny, wielokrotnie, nie? No to też często prokuratura żąda, że to książkowe powinny być komunikaty, tak jak jest w metodyce. No ja to Państwu mówię, żebyście Państwo na to zwracali uwagę. Wydawać polecenia, bez względu czy odbiera ona te hasła, czy nie odbiera, po prostu to mówić. No natomiast tutaj jest taki punkt, warunek dopuszczalności, bo gdzie można stosować siatkę obezwładniającą, to chodzi na podstawie artykułu 11 punkty 2, 5, 7, 10 i 11. Ja te punkty sobie tutaj wypisałem i tam w jednym punkcie, zdaje się trzecim, artykuł 11 punkt 3, mówi się o przeciwdziałaniu czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby. Czyli uprawniony będzie funkcjonariusz, który podejmuje interwencję, no i wtedy by tą siatkę można było zastosować. Oczywiście tam jest 11, też zatrzymanie osoby, udaremnienie ucieczki, pościgu, tu chodzi o zatrzymanie, bo też chcecie zatrzymać taką osobę. Zachodzą przesłanki prawne, faktyczne zatrzymania takiej osoby podczas interwencji, bo popełniła wykroczenia lub przestępstwa, czyli mamy kolejny przepis. Zatem można tą siatkę stosować, ja to sprawdziłem. Oczywiście nie można stosować, mówię, to wyegzekwowanie wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem. Na tej podstawie nie można, czyli nie wysłucha polecenia, a my siatkę. No to nie, bo wtedy już faktycznie popełnimy uchybienie. Zatem pamiętajmy o tym przepisie, pamiętajmy o tym rozwiązaniu.
i próbujmy to stosować i doprowadzać wtedy do podania leku, szybkiego jakiegoś zastrzyku domięśniowego, żeby lekarz mógł podać. No i myślę, że to będzie jakimś pewnym rozwiązaniem. To już jest ta sytuacja taka krytyczna, gdzie nie macie wyjścia, musicie stosować środki. Ale naprawdę ja nie mogę powiedzieć, absolutnie się z tym nie zgadzam, żebyście Państwo tak tego nie odebrali, bo to też będzie źle. A to będziemy jechać wolniej na interwencję. No nie, to tak nie wolno. Ja jestem starym wyjadaczem, jestem doświadczony, to ja wolno sobie pojadę na interwencję, będzie dobrze. Nie, bo może być zagrożenie osoby trzeciej. Jedźcie tak, jak macie jechać. Natomiast na miejscu, jak już stwierdzicie, że na przykład demoluje pokój, tak, swój, nie ma osób trzecich, nie ma dzieci, nie ma żony, nie ma innych osób, rozwala, no dobra, no to przez drzwi rozmawiajcie, nie wchodźcie, nie stosujcie zaraz środków, prawda? I żeby on się uspokoił. Może to, tak jak lekarze mówią, że po prostu powolutku może się uspokoić. I dalej, nawet jak się uspokoi, kochani Państwo, też jak jest pobudzony i wziął te narkotyki, to też może dojść do zgonu i nie z waszej winy. A prokuratora powie tak, że to policja założyła kajdanki i zgon nastąpił. No nie mogę się z tym pogodzić, nie mogę, dlatego publicznie o tym głośno mówię. Zatem, kochani Państwo, chciałbym tutaj do tego zachęcić, do tego, żeby tych zasad przestrzegać. No jest jeszcze, czyli mamy tutaj ta podpowiedź, ta istota tego podcastu dzisiaj, to ta siatka obezwładniająca, warunki dopuszczalności użycia siatki obezwładniających i uwaga, i innych, tak? I innych tutaj mówiliśmy sobie podobnych środków służących do obezwładniania, bo to ten zakres, dzięki temu zapisowi ustawowemu, ten zakres tych środków się nam bardzo rozszerzył. I myślę, że to bardzo Państwu pomoże. Natomiast to kajdankowanie z leżeniem, na przykład spotkałem się z zarzutem też, że organ procesowy mówi, że funkcjonariusze byli nieprzeszkoleni. Jak byli nieprzeszkoleni, jak przeszli kurs i stosowali dokładnie kajdankowanie w leżeniu. To, co ich uczą na kursach, to, co jest napisane w metodyce. Ja nawet zdjęcia dołączyłem do opinii, pokazałem, jak oni kajdankują, jak są uczeni. Jak można powiedzieć, że funkcjonariusz nie miał pojęcia, że nie był przeszkolony, jak on robił to właśnie dokładnie, co go w szkole nauczono. Dokładnie oni to robili, kajdankowali w leżeniu, tak? I dociskali, natomiast na szczęście głowa była w powietrzu, nie dociskała absolutnie do ziemi i nie zakłócił. A zgon nastąpił, prawda? Bo tu się mówi właśnie, lekarz medycyny sądowej wyraźnie napisał, że to nie od środków przymusu, że to po prostu zakłócenie, tutaj ten środek odurzający i tak dalej zadziałał. Ja jeszcze właśnie chciałbym posłużyć się jednym przykładem. Może to Państwo wiecie, może nie wiecie. No przecież mamy taki przypadek z Głogowa, Gabriela Seweryna, tak, który, jak się okazało, już teraz możemy mówić, bo to publicznie zostało podane przez rzecznika prasowego prokuratury okręgowej w Legnicy, pani Lilianny Łukasiewicz, z którą miałem kiedyś okazję współpracować, przemiła pani prokurator, kiedyś jeszcze jak w Lubinie pracowała, na Dolnym Śląsku. Przekazała właśnie tutaj taką informację z opinii biegłego, że do zgonu Gabriela Seweryna, gdzie nie stosowano środków przymusu, absolutnie, tam nie było policji, nikogo, doszło w wyniku ostrej niewydolności, cytuję, krążenia, która rozwinęła się w związku z powstałą tamponadą serca na skutek rozerwania i rozwarstwienia ściany aorty wstępującej i łuku aorty. Czyli, widzicie Państwo, dochodzi do zgonu człowieka, wobec którego w ogóle nie były stosowane środki przymusu, a był pod wpływem tych środków odurzających, czyli był tą osobą zaburzoną, tak, był pod wpływem metamfetaminy, bo tam jest w opinii, tak jak pani prokurator podała, brał metamfetaminę i co? I gdyby była policja, prawdopodobnie już by było 155 i 231 wobec policjantów. Kochani Państwo, ja nie chcę robić aniołów z policjantów, ale opamiętajmy się, dlatego to mówię publicznie, że nie można wszystkiego kierować przeciwko policji, prawda? I to nie są żarty, mają zarzuty, odpowiadają karnie, i później mamy pretensje, że funkcjonariusze, że gdzieś są jakieś braki kadrowe i tak dalej. Musimy w takich sytuacjach być mocno za policjantami, musimy to bardzo racjonalnie
wyjaśniać organom procesowym na podstawie posiadanych wiadomości specjalnych. Ja rozumiem, ministrem sprawiedliwości jest nasz pan Adam Bodnar, przecież rzecznik praw człowieka. Być może tutaj działają jakieś takie mentalne już rzeczy, tak? Że skoro ministrem sprawiedliwości jest były rzecznik obrony praw człowieka, to wiadomo, że w tym kierunku ma pójść interpretacja. Nie, zawsze pamiętamy o tych gwarancjach i wierzę, że minister też by sobie nie życzył, żebyśmy bez powodu jak gdyby pociągali do odpowiedzialności funkcjonariusza. I zawsze tu mówię o tej zasadzie trafnej reakcji karnej, jednej z generalnych zasad kodeksu postępowania karnego i zawsze do niej będę nawiązywał. Prawda? Zatem jeszcze raz o to bardzo, bardzo organy procesowe proszę, żeby nieco inaczej spojrzeć na te wydarzenia. Tu przypadek Gabriela Seweryna, tak? I zatem nie było działania policji, tak? Nie było stosowania środków przymusu. Tak, zatem tu chciałbym na te elementy wskazać Państwu uwagę. I omawiając te zasady, już teraz oprócz użycia tejże siatki obezwładniającej, jakie inne zasady, tak, jakie jeszcze bym wprowadził, jakie inne wytyczne, które by ułatwiły naszym funkcjonariuszom te interwencje. Przede wszystkim, jednak jak te osoby są zaburzone i stwierdzicie to w którymś momencie, to trzeba tutaj współdziałać z tym zespołem ratownictwa medycznego. Nie ma zmiłuj się, trzeba jakoś tylko nie wykorzystywać, że cały czas jedziemy z karetką, bo to jest utopia. Trzeba podać przymusowo lek, tak? Lekarz musi podać taki lek, żeby ten człowiek się uspokoił. Musi to być szybkie i zdecydowane działanie, tak? Jeżeli nie można czekać, na przykład jest zagrożenie osób trzecich, czy ten człowiek zaburzony zaatakował funkcjonariusza, to niestety trzeba użyć środków przymusu. Tak? Nie możemy czekać nie wiadomo ile, ale tu myślę, że to jest ta dobra podpowiedź. Przeczekać. Jak rozbija meble, rozbije, to sobie kupi nowe, jak dojdzie do siebie. Jak nikomu nie zagraża. Tak? Zapewnić bezpieczeństwo sobie i osobom postronnym, tak? Bezpieczeństwo własne policjanta. To jest też ogromny nacisk, to Wyższa Szkoła, Akademia Policji w Szczytnie. Też bardzo dużo na zajęciach, przez wspaniali wykładowcy, bardzo duży nacisk kładzą na kwestię bezpieczeństwa samego własnego policjanta w takich sytuacjach. Przecież mieliśmy teraz w ostatnim okresie czasu kilka, co w mediach, a kilkanaście nieoficjalnie, gdzie media o tym nie mówiły, ataków z nożem właśnie przez osoby zaburzone na funkcjonariuszy. Bez dyskusji od razu wyciągnął nóż i zaczął atakować. I tutaj już też nie ma mowy o siatce, tylko tutaj już jest mowa o broni palnej, tak? Jeżeli człowiek zaburzony agresywnie atakuje nożem funkcjonariusza i biegnie w kierunku, tak? Czyli zgodnie z zasadami, tak, tutaj odpowiednio można użyć broni palnej, tylko w sposób jak najmniej dolegliwy dla tej osoby, czyli tak jak to ostatnio zrobiła policja olsztyńska, tutaj gdzie oddano strzały w kończyny dolne. I jest wszystko w porządku, tak? I przeżył człowiek oczywiście kończyny dolne, prawda, obezwładnili go, nie było problemu. Zatem też trzeba rozgraniczyć tę sytuację, tak, żebyśmy się jako funkcjonariusze, bo do tego dochodzi, że funkcjonariusze się boją po prostu stosować czegokolwiek. Jeżeli on ten nóż wyciąga, to też nie możemy tworzyć tutaj narracji takiej, że funkcjonariuszowi nic nie wolno. Czyli tu mamy kolejną zasadę, tak? Podczas czekania zniwelować poziom agresji i próbować opanować sytuację. Zachować spokój. Co jeszcze mogę podpowiedzieć? Jak będzie was ta osoba obrażała, to nie muszę chyba tego mówić, że nie można tego traktować dosłownie. Funkcjonariusz nie może być obrażalskim, tak? Musi to normalnie przyjąć. Wydaje mi się to normalne, ale niestety też w tych sprawach, których opiniuję, właśnie od słowa do słowa, od krzyków zaczyna się. Funkcjonariusze bardzo nerwowo zaczynają reagować. Ja wiem, że to jest trudne, ale niestety, niestety ja sam nie wiem, jak bym się zachował, ale niestety trzeba się opanować. Być przygotowanym, że taka osoba nie będzie chciała współpracować. Nie okazywać agresji niewerbalnie, nie spoglądać na taką osobę jakimś surowym wzrokiem, być na ile można empatycznym, tak? Nie demonstrować środków przymusu, jak nie potrzeba, tak? W zależności, jaka jest sytuacja, jeszcze raz podkreślam, kiedyś to mi jedna z funkcjonariuszy ktoś powiedział: panie Jacku, każda interwencja jest inna. Ja mówię: tak, zgadzam się, właśnie o tym mówię, każda interwencja jest inna i każdą musimy inaczej, prawda, rozpatrywać, rozważać, ale jakieś pewne ogólne warunki musimy przyjąć, bo w końcu nic nie będziemy robić, tak? Zatem ja tu mówię o takich ogólnych rozwiązaniach.
wykonywać, jak to mówią, spokojne ruchy, tak? Ale jednak stosować perswazję, mówić konkretnie. Ja tu te zasady metodyczne podaję, te, które są w szkołach, te, które uczą szkoły. Unikać gruźb, tak? Sugestywnych, groźnych spojrzeń, czy niepotrzebnych komentarzy. Oczywiście wezwać do zachowania zgodnego z prawem, bez względu czy to dochodzi do niego, czy nie. I w przypadku, kiedy nie będzie słuchał, użyć środka przymusu, właściwego środka przymusu bezpośredniego. I to, kochani Państwo, to są takie podstawowe rzeczy, o których tak chciałem wspomnieć. Oczywiście jeszcze na koniec będę chciał później powiedzieć o takich zasadach generalnych, tu już za organem procesowym, które trzeba naprawdę przestrzegać i nie wolno ich pomijać, to sobie powiemy, ale tu zasygnalizowałem kilka takich, myślę, ważnych uwag w stosunku co do osób tych, które są zaburzone, które wydaje mi się pozwolą Państwu te interwencje przeprowadzić w sposób rzetelny, i później odpowiednio pozwolą na prawidłową ocenę przez organ procesowy. Tak, ja tam jeszcze nawiążę do jednej rzeczy, bo ja tak szybciutko powiedziałem obrońca z wyboru. Pamiętajcie Państwo, jest taki mit w policji i ja pracowałem, to był i niestety jeszcze w dalszym ciągu jest, bo widzę też po opiniach, bo nie korzystają funkcjonariusze z pomocy obrońcy. Nie myślcie sobie, że ja na przykład się tu dogadałem z jakimś adwokatem i ja teraz w podcaście do Państwa mówię, bierzcie obrońcę. Kochani Państwo, nie. Po przesłuchaniach w prokuraturze jako biegłego, po składaniu opinii ustnej nie mam żadnych wątpliwości, że musicie korzystać z obrońcy z wyboru i kiedy dojdzie do takiej interwencji i się czujecie naprawdę, że nic złego żeście nie zrobili, a są Wam stawiane zarzuty i jest prowadzone postępowanie, natychmiast, ale to podkreślam, od serca to mówię do Państwa, natychmiast korzystać z pomocy obrońcy. I nie będę tego rozwijał. Powiedziałem, tak, zachęcam do tego, żeby natychmiast i wtedy może to się wszystko jakoś ułoży, będzie można to procesowo wszystko wytłumaczyć, tym bardziej, że jesteście wtedy w stresie, jesteście po interwencji, nie potraficie się bronić, jest problem, sami jesteście też, jak to mówią, podenerwowani, ta pomoc prawna jest konieczna i widzicie, tam na granicy wpłynęliśmy, jest dobrze, tam jest obrońca z urzędu i tutaj nie ma z obrońcy z urzędu, nie macie w tym przypadku, musicie na tym etapie tym wstępnym korzystać z wyboru z obrońcy i do tego naprawdę z całego serca Państwa zachęcam. Szanowny Panie Inspektorze, dużo mówimy tak naprawdę o bezpieczeństwie prawnym funkcjonariuszy, o czym też się czasem niestety gdzieś na szkoleniach zapomina. Mówimy o tych sytuacjach, że one są trudne, że one są niejednoznaczne, czy tak jak ta wspomniana policjantka powiedziała, że tak naprawdę każda z tych sytuacji jest inna. I teraz nie da się tak naprawdę podać takiego złotego środka, jak wtedy się zachować. Pojawi się najpewniej pewnego rodzaju krytyka, że przecież nie każdy patrol, nie każdy zespół zawsze będzie miał tą siatkę, że jest ona w jakiś sposób nieporęczna, że tego tyle nie ma i tak dalej, i tak dalej. Ale jakbyśmy mieli podsumować to, co do tej pory już zostało powiedziane, to czy zmiana prawa, wspominał pan inspektor, że chyba niekoniecznie. Czy zmiana systemu szkolenia? Była mowa o nacisku na metodykę. Może tu jest gdzieś klucz. Czy poszerzenie katalogu środków przymusu? Przecież już zostało tak naprawdę powiedziane, że być może i za pewnego rodzaju, może nie sprawczością, ale podsuwaniem pewnych pomysłów pana inspektora dopisano, że nie tylko ta siatka, ale także inne podobnie działające środki. Zwróćmy też uwagę, że i w samych Stanach Zjednoczonych i w ogóle w Ameryce Północnej coraz częściej się mówi, celowo nie użyję nazwy, nie chcę mi się z nikim potem kłócić, ale paralizatory też, brzydko mówiąc, przynoszą śmierć. To czy właśnie też poszerzenie katalogu coś zmieni? Jak według pana inspektora, tak w pewnej pigułce, jakbyśmy mieli podsumować tą część naszej dyskusji, zanim przejdziemy do tych wspomnianych zasad generalnych, to co tak naprawdę, na co powinien być ten największy nacisk, aby zapewnić funkcjonariuszom właśnie te bezpieczeństwo prawne, bezpieczeństwo też wynikające z pewnego wyszkolenia, bo przecież to się funkcjonariuszowi należy, czy mundurowemu, bo przecież jakby nie patrzeć, on reprezentuje państwo, nie jedzie tam prywatnie.
Tak, szanowny panie Arturze, szanowni państwo, wydaje mi się, że takim najbardziej optymalnym rozwiązaniem jednak jest ten proces szkolenia, proces rozbudowywania w dalszym ciągu metodyki i ukierunkowania na te najnowsze rozwiązania, o których dzisiaj mówię, żeby nie lekceważyć ich, żeby próbować to stosować, zobaczyć jak to będzie działać w praktyce. Właśnie te inne siatka, bo cały czas właśnie o tej siatce mówimy, ona by była naprawdę dobrym środkiem przymusu, tylko chodzi o na przykład wystrzelenie z broni palnej siatki czy z innego urządzenia, no to często w warunkach praktycznych, nie spełnia to oczekiwań, nie jest skuteczne, bo to jest też za duże urządzenie, to co pan Artur tu wspomniał bardzo ładnie, będą nosić takie koło wielkie, tak? Ja nie wiem, czy ktoś widział, bo ja widziałem jak to działa, jak to używa się, na przykład z innego urządzenia, z RWGU, siatka umieszczona, to jest większe od policjanta, to jest jak pół policjanta, i to nosić ze sobą, jest to ogromny problem. Ale mówię, i tam ustawodawca pięknie to ujął i tu dlatego nie trzeba zmieniać ustaw. Ujął i innych podobnych środków służących do obezwładniania. Jakaś siatka inna, zarzucana powiedzmy ręcznie, bądź z takiego urządzenia, które, ja to mówię w dużym cudzysłowie, jakoś delikatnie wystrzeli tą siatkę, prawda? Zarzuci tą siatkę, że po prostu w ten sposób. I wtedy unikniemy stosowania tych innych rozwiązań, które zakłócają czynności krążeniowo-oddechowe, bo cały czas o tym tu jest mowa, że to wpływa na zakłócenie, prawda, że może zakłócić. Przede wszystkim te osoby same zakłócają sobie przez tą nadwrażliwość, przez nadmierny ruch, pobudzenie. To nie policja tu zakłóca, prawda? Policja uspokaja. Czyli nie zmieniajmy ustaw. Też będę tutaj szczery, gdzieś jakąś drogą pantoflową to do mnie doszło i słusznie. Też tutaj myślę, że duża zasługa pana ministra Tomasza Siemoniaka, żeby po prostu faktycznie to nie chodzi o to, żeby na siłę zmieniać ustawy, tak? Co musimy zmieniać, to zmieniajmy, nie? I to jest dzisiaj dobre, mi się to bardzo podoba. Jest to robione w prawie, nie to, żebym jakoś chciał komuś sprzyjać czy komplementy prawić, nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że faktycznie jest to robione, co ma być robione, czyli dodano i innych podobnych środków służących do obezwładniania, sprawa załatwiona. Po co zmieniać ustawy? Natomiast mówię tu w procesie szkolenia, może w programach szkolenia, ja tutaj komendant główny podejmie sobie decyzję, czy chce wytyczne, czy chce zarządzenie odrębne, ale wydaje mi się, że zarządzenie odrębne, nie wiem, muszą się zastanowić funkcjonariusze, wykładowcy, bo kwestia prawa, będzie tutaj, jak powiedziałem na początku wystąpienia, jak co druga osoba jest zaburzona, tak? Co druga jest pod wpływem środków odurzających. To teraz pisać odrębne przepisy, prawda, jak mamy pięknie napisaną ustawę o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, mówię, żeby nie powielać tego, a skoncentrować się na rozwiązaniach, na taktyce. O właśnie, i to mi pan przypomniał, panie Arturze, bardzo ważne i myślę, że tu naprawdę nikogo nie urażę. Błagam wykładowców, nie bawmy się w lekarzy. To, co jest lekarzy, co dotyczy nauki, jakąś medycyna, zostawmy to profesjonalistom, zostawmy to lekarzom. Nie silmy się na wiedzę medyczną, ponieważ w metodyce jest świetna ta metodyka, gratuluję, tak dalej, nie ma sprawy, ale nie może być 60 czy 70 stron napisane w podręczniku dla funkcjonariusza wiedzy medycznej, gdzie by się nie powstydził student 4. roku prawa z tego skorzystać, tak? A 3 strony na temat taktyki. Niech będzie tak, jak ja mówię w podcaście, jeżeli to jest możliwe. Jeszcze raz podkreślam o to ciepłe odebranie, bo jeżeli dojdzie do mnie, że to jest naprawdę źle, to państwo odbieracie, to nie będę mówił, bo i po co, prawda? Ja wierzę, że to państwo bardzo ciepłe, dlatego to zawsze podkreślam, bo to jest moją intencją. Moją intencją nie jest wytykanie czegoś tam wykładowcom, bo sam byłem i jestem wykładowcą w dalszym ciągu, ale po prostu podpowiedź, szukanie rozwiązań, patrząc na to, co się dzieje. A co się dzieje? Jest bardzo dużo zgonów osób, to jest jedno, a drugie jest bardzo dużo zarzutów stawianych funkcjonariuszom policji. Dlatego tak tutaj podchodzę do tego odpowiednio i tyle na ten temat mówię. I myślę, że tym rozwiązaniem będą nie trzeba zmieniać w tym przypadku ustaw, a po prostu jak gdyby zmodernizować szkolenie, spróbować wypróbować tą siatkę, czy te inne urządzenia, jak to działa,
czy to można wyposażyć, czy to można do radiowozu w jakieś mniejsze mieć urządzenia, jakieś wynaleźć mniejsze urządzenia, nie takie duże miotane z broni palnej, czy z jakiegoś innego RWG-a, czy z innego urządzenia, tylko jakieś mniejsze, że będzie można to skutecznie zarzucić, spróbować się jakoś z lekarzami też porozumieć, na ile będzie można podjechać, ten zastrzyk podać, czy będzie możliwość dowiezienia do szpitala i udzielenia pomocy. No trzeba to wszystko jakoś tutaj skoordynować, przetrenować i wydaje mi się, że ten wachlarz rozwiązań podałem. Także panie Arturze, odpowiadając na pana pytanie bardzo konkretnie, uważam, że tutaj w mojej ocenie to w kierunku metodyki i szkoleń, tak? Także nie zmieniajmy na siłę ustaw, bo jest bardzo dużo osób po prostu, wobec których taka interwencja jest podejmowana. Poza tym kwestia rozpoznania zaburzenia. No i pamiętajmy, jeszcze raz to powtórzę, muszę to powtórzyć. Policjant nie może do organów procesowych to kieruje. Nie może odpowiadać za to, że nie rozpoznał zaburzenia. Lekarz ma problem, tak? Musi mieć czas, żeby to rozpoznać. A co dopiero funkcjonariusz po kilku sekundach podjęcia interwencji, tak? Później jak się zorientuje odpowiednio, podejmuje. Mówię, ta policja jest bardzo ciężko ma, ona jest pierwsza na miejscu, ona podejmuje trudne decyzje, i wszystko spoczywa na barkach policji, prawda? Mi jest, mówię, łatwo oceniać, tylko mam ogromną satysfakcję, że jestem praktykiem, że posiadam te określone wiadomości specjalne i mogę w jakiś sposób to rzetelnie ocenić, prawda? Że nie dolewam oliwy do ognia, tak? Tylko rozwiązuję te problemy. To jest szczęście, bo najlepiej właśnie jest siąść z boku, skrytykować, ocenić i koniec, prawda? Pracowałem, wiem jak to w praktyce wygląda i wiem jak się taki funkcjonariusz czuje i stąd idę z dużą, wielką pomocą. Myślę, że odpowiednio to nasze służby, przede wszystkim policja, bo ona tych interwencji najwięcej stosuje, po prostu wykorzysta w procesie szkolenia i doskonalenia metodycznego. Panie inspektorze, to jeśli mogę, też pewnego rodzaju kontrowersja, zwłaszcza w czasach dość sporych problemów o naturze kadrowej w każdej tak naprawdę służbie. Chyba potrzebujemy tak naprawdę pewnej zmiany, jeśli chodzi o mentalność w podejściu do całego systemu szkolenia. Podkreślam, systemu, nie tylko same szkolenia, ale całego systemu, aby właśnie szkolenia nie były tylko i wyłącznie przeszkadzajką w wypełnianiu ustawowych obowiązków, że jednak nacisk na to wszystko też musi mieć miejsce. Ale myślę, że to nie będziemy tego teraz rozwijać, chyba że pan inspektor chce się do tego odnieść, ale oczywiście daje też czas na rozwinięcie tego wątku, o którym pan inspektor przed chwilą wspominał, czyli tych zasad generalnych. Tak, to zaraz o zasadach generalnych powiemy sobie. Kwestia tutaj mentalności, problemów kadrowych policji, nie chciałbym tutaj się, to jest temat jak gdzieś odrębnego jakiegoś, to są już tematy bardzo, bardzo trudne, te kadrowe, ale myślę, że właśnie trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakiej instytucji ja bym chciał pracować, tak? Chciałbym pracować w instytucji, która silnie za mną stanie, będę dobrze przeszkolony, będę robił to jak najlepiej. Nawet jak popełnię błąd, to ta instytucja silnie za mną stanie, tak? Zarobię trochę pieniędzy w tej instytucji i będzie mi się normalnie żyło, i też będę miał jakąś pasję, czyli idę do tej instytucji, bo mam jakąś pasję. I mi się wydaje, że to są takie podstawowe rzeczy, o których należy pamiętać w procesach rekrutacji i osoby, które idą do służb, też powinny o tym pamiętać. Natomiast ta mentalność musi się zmienić. Musi być więcej tutaj tych przesłanek za funkcjonariuszem, bo faktycznie ja w tej chwili, jakbym miał pracować, to bym starał się jak najmniej używać środków przymusu bezpośredniego. Tak, w tej chwili to odbieram. Natomiast są sytuacje, że trzeba. I co ten funkcjonariusz ma zrobić? Dlatego chcemy mieć kadry, to w ten sposób musimy postępować. Taki człowiek, który przychodzi do służby, musi wiedzieć, że ta służba za nim mocno stanie. A to się nie zmieniło. To po prostu jest tak, jak było, jak od zawsze, że po prostu jak się tylko potknie policjant, to po nim. Przepraszam za takie wysławianie, za takie rzeczy, ale trzeba kilka słów prawdy powiedzieć, żeby to przyniosło oczekiwany efekt. Oczywiście tu musi być zachowana proporcjonalność, to nie może działać zaraz w drugą stronę. Oczywiście są takie sytuacje, że jak pozwolimy policji na więcej, tak, czy służbom, to wtedy dopiero będzie zgon za zgonem, prawda? Tak będą stosować środki.
No nie o to chodzi, nie o to chodzi i ja wierzę w polskich funkcjonariuszy, bo tam, gdzie naprawdę by przekroczą, to faktycznie poniosą odpowiedzialność, ale mówię, jeden przypadek jest na 10, gdzie faktycznie w mojej ocenie, gdzie nadaje się do tego, że faktycznie no, gdzieś ten zarzut no, jest rzetelnie przedstawiony, a w pozostałe przypadki, no to po prostu funkcjonariusze się boją, łapią się za głowę, nie wiedzą co mówić, nie potrafią wytłumaczyć merytorycznie swojego zachowania na miejscu interwencji i powstają problemy. I tu powstają później problemy kadrowe, bo jeżeli ktoś się tego naogląda, nasłucha, popatrzy, no to powie, no ja nie chcę iść do takiej służby, że nikt za mną nie stanie. Ja chcę porządnie pracować, chcę być porządnym funkcjonariuszem, ale też chcę, żeby ta służba, ci przełożeni i ta instytucja mocno za mną stanęła. Zarówno i prokuratura, i policja oczywiście wyjaśniła tą sprawę, tak? Ale rzetelnie, a nie po prostu w ten sposób, że dzisiaj bez adwokata ani rusz. To jest moje zdanie. To nawet nie ma mowy, żeby tam sobie poradził funkcjonariusz na przesłuchaniu bez adwokata. Zatem no, tego życzę Państwu, tych zmian, żeby funkcjonariusze poczuli się w służbie takimi ludźmi, że mają jakieś oparcie. To nie ma być takie oparcie, że robimy co chcemy, tak? Że siły policyjne są stosowane, robią co chcą. Nie, to nie o takie oparcie chodzi. Chodzi o to, że naprawdę funkcjonariusz, on w swojej świadomości myśli, że działał dobrze, że działał jak najlepiej. No może się zdarzyło, to jest sytuacja dynamiczna, popełnić błąd. Trzeba to wyjaśnić zgodnie z wiedzą, z metodyką, na korzyść funkcjonariusza, a nie stawiać mu zarzuty. No ale dobrze, nie unośmy się emocjami absolutnie i to nie o to tu chodzi w tym podcaście, chodzi o to, żeby tu do wszystkich dotrzeć, żeby po prostu no, ten temat w końcu nagłośnić, powiedzieć o co chodzi, a nie udawać, że nic się nie dzieje. I ja po prostu no, szczęście mam, że mogę o tym dzisiaj powiedzieć, bo gdybym był wykładowcą i bym taki podcast wygłosił co dzisiaj, to od jutra bym nie pracował. No, tak to, gdybym był wykładowcą na przykład w Akademii Policji, prawda, czy gdzieś indziej, no tak to wygląda, że po prostu funkcjonariusz ma robić, co ma robić, na zewnątrz się wypowiadają rzecznicy i nie ma dyskusji, a tutaj padają słowa naprawdę potrzebne, przydatne i tutaj myślę, że z ust biegłego człowieka doświadczonego, człowieka, który naprawdę ma prawo się wypowiedzieć publicznie i naprawić rzeczy, wskazać po prostu narzędzia, które są w stanie naprawić powiedzmy no, te uchybienia, które dzisiaj istnieją i myślę, że w tym podcaście te pewne elementy przedstawiłem. Wskazałem na te obszary bardzo wrażliwe, i myślę, że w tym kierunku tutaj to wszystko pójdzie, że faktycznie w końcu się policja doczeka, czy służby, że faktycznie ta instytucja zacznie za nią mocno stać. I z drugiej strony, że sami funkcjonariusze będą się jeszcze bardziej kontrolować, bo jeżeli ja wiem, że za mną stoi instytucja, że ja mam oparcie, to nie nadużywam. Ja staram się być jak najbardziej w porządku wobec tej instytucji, tak? I takie myślenie powinno być, a błędy się zdarzają. To jak popełnił błąd podczas sytuacji dynamicznej, to ma pójść za to do więzienia. No, kochani Państwo, no zastanówmy się, tak? Jak te rzeczy rozwiązać. Oczywiście są skrajne przypadki, jeszcze raz mówię, że policjant oddaje strzał w plecy człowiekowi, tak? No to ja nie chcę już mówić o takich sytuacjach. No to policjant sam wie, co zrobił i co się dzieje, tak? W takich sytuacjach. To nie ma mowy tutaj, prawda, że nie było podstaw do użycia broni palnej, tak? Ten podjął ucieczkę, prawda, bo rzucił w niego popielniczką, a policjant mu strzela w plecy. No to nie oddaje strzał z broni palnej bojowej, tak? W plecy człowieka, którego ma dowieźć na leczenie psychiatryczne. No to tutaj nie ma dyskusji, tak? Że taki policjant no, popełnia przestępstwa i no, nie wiadomo, co o nim myśleć. Prawdopodobnie to można myśleć, że policjant był chory psychicznie, prawdopodobnie, no, jeżeli tak się zachował. No, ale tutaj właśnie podałem rozwiązania, właśnie takie rzetelne i myślę, że będą w pełni przez Państwa wykorzystane. I ja mówię tam, no może chwilkę się tam jakieś emocje pojawiły, przepraszam za to, bardzo przepraszam, bo życzę służbom jak najlepiej, życzę organom procesowym, mówię właśnie w prokuraturze, ja mam bardzo dużo przyjaciół, to nie moja wina, po prostu szkoliliśmy się, poznałem bardzo dużo kolegów, prokuratorów, uwielbiam tych ludzi, wspaniałe środowisko, no ale no, tacy są w pracy, no jak to mówi moja żona, robią swoją robotę, no i co tu powiedzieć, no zrobili swoją robotę, tak, tylko że policjant ma 5 zarzutów, tak, zatem no tutaj no proszę właśnie o jakieś spojrzenie
takie naprawdę rzetelne na to wszystko, powołanie więcej biegłych może, no to naprawdę są grosze dla państwa w porównaniu do tego, co później się może stać, do tego, jakie Skarb Państwa może ponieść później straty, ile się płaci odszkodowania, ile policja musi płacić. Zatem warto, żeby tych biegłych powołać i niech się wypowiedzą. Tak. Natomiast, szanowny panie Arturze, podsumowując, myślę, że jeden z trudniejszych naszych podcastów, bardzo taki, myślę, że ale o sprawach prostych nie rozmawiamy, bo sprawy proste są znane i nie potrzeba o nich mówić. Natomiast podsumowując ten nasz dzisiejszy podcast, tak, bo musi coś być dla gwarancji praw człowieka, żebyśmy nie poszli w jedną stronę. Na sam koniec, podsumowując nasze tu wystąpienie, naszą rozmowę, myślę, że bardzo ciekawą. Skoro ja się nie nudziłem, to i państwo się nie będziecie nudzić. Skoro pan Artur Dubiel się nie nudził, to też państwo się nie będziecie nudzić. Wierzę w to. Już na koniec dosłownie króciutko chcę podsumować, że kategorycznie tutaj policjanci, podejmując interwencje wobec wszystkich osób, w tym osób zaburzonych, tak, będących pod wpływem działania środków odurzających, powinni przede wszystkim stosować te środki przymusu w zakresie realizacji swoich ustawowych zadań, tak? Czyli ustawa o policji, zadania policji i w tym zakresie stosujemy środki przymusu. Zasada niezbędności. Pamiętajmy, że tak, stosujemy w sposób niezbędny do osiągnięcia celów użycia tego środka, tak? Wykorzystujemy go proporcjonalnie do stopnia zagrożenia, wybierając środek jaki? Jak najmniej dolegliwy, tak? Czyli tutaj pamiętajmy, że nie trzeba od razu tutaj stosować na przykład paralizatora, bo też padło słowo paralizator. Ja też się do tego odniosę. Też komentowałem, tutaj ekspertem od paralizatorów jest pan Nowak z Akademii Policji w Szczytnie, to jest znany mi serdecznie kolega, przesympatyczny funkcjonariusz, tak, od paralizatorów, tak, też posiada te wszystkie instruktorskie kwalifikacje i tak dalej, certyfikaty. Paralizator, ja zawsze uważam, że lepiej użyć paralizatora niż broni palnej, tak? Zatem i chciałbym przy tym pozostać, ale tutaj przy tej zasadzie użycia jak najmniej dolegliwego środka i w sposób proporcjonalny, to właśnie zamiast paralizatora, to możemy najpierw użyć siły fizycznej, tak? I mniej dolegliwych środków, tak? Wobec osób zaburzonych mówiłem, żeby nie stosować tego gazu pieprzowego, tak? Jak już rozpoznamy, że to jest zaburzenie. Zatem pamiętajmy o tej zasadzie. Te zasady muszą nam przyświecać, kiedy podejmujemy interwencję. To jest na podsumowanie naszego podcastu, tak? Mamy je używać, te środki funkcjonariusze, w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę, tak? Czyli jeżeli tu w Warmii i Mazury jeden z, powiedzmy, osób zaburzonych z nożem ruszył w kierunku funkcjonariusza policji, funkcjonariusz prawidłowo nie zawahał się, użył broni palnej, wyrządzając jak najmniejszą szkodę, oddał strzał w kończyny dolne i tutaj doszło do obezwładnienia i udzielenia natychmiast pomocy. Aha, kochani państwo, dobrze, że mówię o tych zasadach, bo też by mi to jedno umknęło. Ja myślę, że to jest oczywiste, ale wspomnieć o tym muszę. Szanowni państwo, z tą pierwszą pomocą, jeżeli już faktycznie użyjemy środka przymusu bezpośredniego, tutaj zespół ratownictwa medycznego jeszcze nie przybył na miejsce, bo jak mówiliśmy, że może to troszeczkę potrwać, to jeżeli taka pomoc jest potrzebna, to naprawdę też bardzo państwa proszę, żeby tą pierwszą pomoc stosować, tak? Nie czekać na przykład 20 minut bezradnie, tak, żeby stosować tą resuscytację krążeniowo-oddechową. I tu państwo znowu mi powiecie, mówimy o zasadach. Panie Jacku, jak resuscytację krążeniowo-oddechową do narkomana? To niech pan stosuje usta i naciśnięcia, prawda? To też właśnie mówię. Ja rozumiem to wszystko, co mówicie, ale musicie też mieć te radiowozy wyposażone w odpowiednie te, jak gdyby, wyposażenie dodatkowe, które nie spowoduje bezpośredniego kontaktu usta-usta, tak? Czyli odpowiednie rury, odpowiednie jakieś tam ochrony, osłony, które będą mogły spowodować, że będziecie mogli te wdechy ratunkowe wprowadzać, tak? I skutecznie tą resuscytację krążeniowo-oddechową prowadzić. To koniecznie trzeba. Ta pozycja bezpieczna, to przeszkolenie państwa z pierwszej pomocy. Widzicie państwo, ile
ile tutaj się wymaga od funkcjonariusza. Mi się to po prostu w głowie nie mieści, co taki funkcjonariusz musi umieć, co musi wiedzieć. Po prostu to czasem przeraża, no ale no mówię o tym, no z fotela jest fajnie mówić i jest to wygodnie, no ale te rzeczy, wszystkie organy procesowe, to Państwu mówię. No, pierwsza pomoc, no to też godzinę byłem przesłuchiwany, znaczy opiniowałem na temat pierwszej pomocy. No. Także czy udzielili, czy nie udzielili, czy dobrze udzielili, czemu nie udzielili. No ja po prostu już tutaj mi ręce opadały, no w mojej ocenie udzielili, prawda, no ale no to według organu procesowego było, że no niewyraźnie udzielili, prawda. Zatem no, pamiętajmy o tym. Pierwsza pomoc koniecznie, zanim przyjedzie karetka, działajcie intensywnie, nie stójcie nad człowiekiem, tak? Zobaczcie, jak się czujesz, czy coś ci dolega, czy oddychasz, jak się nazywasz, tak? Zadawać pytania, rozumiemy o co chodzi, sprawdzać oddech, tak? Co się dzieje. Także, że no, bądźmy tu aktywni, bądźmy profesjonalistami, prawda? Do tego przecież nie potrzeba jakichś nie wiadomo jakich szkoleń. Mi się wydaje, że czasem no, normalny człowiek bez przeszkolenia wie, jak się zachować, udzielając pierwszej pomocy. Zachęcam do tego, bardzo zachęcam. Dobra, dalej do tych zasad, podsumowując ten nasz podcast. No oczywiście używać tych środków przymusu z zachowaniem szczególnej ostrożności, a przede wszystkim jako środek ostateczny, tak? Czyli podsumowując te nasze wystąpienie, poddałem Państwu narzędzia, duże narzędzia, myślę, że nowe też narzędzia, które myślę, że Państwo spróbujecie przetestować, wykorzystać i zobaczycie, jak to działa w praktyce i zobaczymy gdzieś tam po iluś miesiącach, bo pewnie natychmiast to nie nastąpi, jak to działa i czy ten podcast był przydatny i czy Państwu w jakiś sposób pomogłem, zarówno i służbom, i organom procesowym, bo też ja nie mogę jednej rzeczy zrozumieć i też, przepraszam, powiem o tym publicznie, no jak może być, że jest jeden prokurator i ocenia to tak i trafia ta sama sprawa do drugiego prokuratora i ocenia to zupełnie inaczej. No tak jak jest biegły i biegły. No i takie sytuacje się zdarzają. I nad tym też musimy pracować, z tym też musimy zrobić coś, bo no nie może być tak, że no może być odwrotnie, ale nie o 100%. No są jakieś zasady, są jakieś ogólne reguły, są jakieś przepisy, no i nie może być, że jeden biegły mówi tak, a drugi 100% zupełnie inaczej. No bo to coś tu jest nie tak. Albo z biegłym, no nie wiem. No. Zatem, no kochani Państwo, no też chciałem to na podsumowanie podcastu powiedzieć. No i mówię, starajmy się przestrzegać tego, co mówię, weźmy to sobie do serca i pod żadnym pozorem nie obrażajcie się na kudłę. Nigdy, bo zawsze jest u mnie wielkie serce, aż mnie to poruszyło, teraz za gardło mnie złapało. Zawsze dla Państwa to robię, chcę do Państwa mówić, chcę Państwu pomóc i bo mi było bardzo przykro, jakby do mnie trafiło, że kogoś uraziłem, czy coś tam złego powiedziałem, bo absolutnie nie miałem takiej intencji. Pięknie, dziękuję. Szanowny Panie Inspektorze, dziękuję za każde wypowiedziane słowo, dosłownie każde. Dziękuję za głębokie przygotowanie się, bo tak naprawdę pewnie nie każdy musi mieć taką świadomość, ale przygotowywaliśmy się do tego nagrania nie od wczoraj. Nie było ono też robione z marszu. Jak widać również i po emocjonalnym podejściu to nie są łatwe zagadnienia. A z jedną rzeczą na pewno się nie zgodzę. Bardzo proszę, Panie Arturze. No, jakaś krytyka, czy właśnie jakieś obrażanie się. No właśnie, bo... nie spowoduje to na pewno, że zamkną nam usta i będziemy się, drogi Jacku, spotykać, bo jest o czym mówić i na pewno jest szerokie grono. Trzeba to sygnalizować, a wykładowcy nie powiedzą tego publicznie, bo nie mogą. No bo byłem wykładowcą, wiem jakie są relacje, no nie da rady mówić, bo jest rzecznik, prasowy wykładowca ma zajęcia, prowadzi zajęcia, nie jego rola jest występować publicznie i przekazywać rzeczy, które na pewno wielu wykładowców by chciało powiedzieć to, co ja dzisiaj mówię. Jestem przekonany. Przy moich wspaniałych kolegów, którzy po prostu mają, taka jest sytuacja, taki mamy klimat. I tym sposobem podinspektor Kudła został nieformalnym rzecznikiem najróżniejszych wykładowców resortowych. Od serca, tak. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, a moim i Państwa gościem w podcaście Na Celowniku był dzisiaj podinspektor Jacek Kudła, emerytowany oficer policji, a dzisiaj wykładowca Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Dziękuję, kłaniam się nisko. I jeszcze raz, Panie Arturze, jeszcze raz, kochani Państwo, pięknie dziękuję za wysłuchanie mojego podcastu.
Wierzę, że jak zawsze to, co powtarzam, że będzie to odpowiednio wykorzystane, co powiedziałem, a z Państwem wierzę, że za jakiś czas się znowu usłyszymy, być może zobaczymy kiedyś u Pana Artura, bo to się wszystko też rozwija, a przede wszystkim mówię, żeby nie co chwilę, żebyśmy się od czasu do czasu widywali, żebym nie zanudził, żebym zawsze dla Państwa był atrakcyjny merytorycznie i żeby to było dla Państwa przydatne. Do zobaczenia, kochani Państwo. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo raz jeszcze. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera na celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter na celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/na celowniku.